Dzisiaj odcinek, o który często prosiliście, czyli wyposażenie Forda C-Maxa, jego stan techniczny w roczniku 2006 oraz elementy, na które należy zwrócić uwagę podczas kupna takiego pojazdu, czyli szereg informacji, na co warto spojrzeć, zanim zakupicie ten model, co zweryfikować. Jestem użytkownikiem tego pojazdu od 2018 roku, także trochę już przejeździłem nim Europy, robiłem remont silnika, możecie zobaczyć w innych moich odcinkach, jak to wyglądało, o co chodziło z całym kłopotem z tym Fordem. Ale dzisiaj trochę inny odcinek, czyli zachwalanie tego modelu, przede wszystkim jeśli chodzi o jego na przykład wyposażenie. Co do wnętrza, to przede wszystkim jest on z tylnymi kanapami, które są dzielone, co ułatwia Wam przewożenie różnych na przykład przedmiotów lub też jest dużo wygodniejsze dla dzieci czy przewożenia osób, kiedy można na przykład sobie środkowy fotel schować. O tym też mówiłem, w jaki sposób to zrobić. Jeśli zakupujecie takie auto, zwróćcie uwagę na newralgiczne punkty karoserii, takie jak progi i oczywiście tu nadkola oraz końcówka tylnych drzwi, gdzie tam często zbiera się woda i pojawiają się ogniska rdzy. W bagażniku oczywiście zajrzyjcie nie tylko do środka bagażnika. U mnie akurat jest instalacja gazowa, także jeśli kupujecie samochód z instalacją gazową, też kilka informacji szczegółowych Wam podam odnośnie na co zwrócić uwagę podczas zakupu takiego samochodu z instalacją gazową. Wewnątrz bagażu sprawdźcie, czy nie ma jakichś przede wszystkim mokrych plam, oznak oczywiście korozji, czy wszystko jest suche, ponieważ tam jeśli pojawia się wyciek, to łatwo o jakieś ogniska korozji. Wszystkie drzwi, czy się otwierają i sprawdźcie, czy samochód nie jest przybrudzony ze względu na to, że wtedy trudno zweryfikować jego stan techniczny pod względem właśnie takich elementów, jeśli chodzi o wnętrze drzwi, gdzie wiadomo już wiekowy samochód ma jakieś oznaki rdzy, oznaki jakichś napraw lub innych problemów, usterek, a często na przykład może to być model powypadkowy, gdzie są jakieś skrzywienia karoserii, różnych szczelin pomiędzy drzwiami. Wtedy, jeśli samochód jest dosyć brudny, to możecie tego nie zauważyć, także warto sobie umyć samochód. Często, aby sprawdzić, zweryfikować stan pojazdu pod względem jego wypadkowości, zwróćcie uwagę na wszystkie szyby, czy one mają element taki w formie, akurat jak widzicie u mnie, szóstki przy napisie szeregu informacji, które są na tej szybie. Oczywiście do tego warto, żeby szyby były wszystkie oryginalne, tak jak widzicie u mnie Forda i ta szóstka na dole informuje o roczniku pojazdu. Jeśli mój pojazd jest z 2006 roku, to tak jak widzicie, wszystkie szyby są z szósteczką na dole. Oczywiście mogła jakaś szyba być wymieniana, nie jest to samochód nowy, ale sprawdźcie, czy na przykład przy tej wymienionej szybie nie ma jakiegoś problemu. Oczywiście nie zapomnijcie położyć się pod pojazd, sprawdzić jego stan pod podwoziem, czy nie ma jakichś wycieków, plam. Tutaj akurat jest zabudowana wnęka od silnika, więc za dużo nie zobaczycie, ale sprawdźcie, czy nie ma tam niepokojących jakichś właśnie zjawisk w formie jakichś wycieków. Co do wyposażenia, tak jak mówiłem, stoliczki, fajne też schowki znajdziecie. Sprawdźcie, czy wszystko jest ok, bo takie miejsca, które właśnie są nieużywane, tam łatwo znaleźć coś niepokojącego, czyli że coś było niespasowane, coś tu nie działa, coś jest luźne, to już może Wam się zaświecić lampka, że na przykład w tym elemencie coś mogło być wymienione od innego pojazdu i dlaczego. Wtedy weryfikujecie dalej, czy ten problem jest tylko po prostu z tego powodu, że coś nie działało, zostało wymienione, czy rzeczywiście gdzieś tam jest tu mocno powypadkowy pojazd. Co do elementów właśnie tego wyposażenia dodatkowego, to fajna opcja odcinka lędźwiowego sterowana. Co do wygody foteli, tu bardzo jest to przydatne podczas dłuższej jazdy, no i oczywiście podłokietnik, sprawdźcie, czy tam wszystko działa, a jeśli chodzi o elementy elektryki, tu akurat w moim pojeździe jest fotel elektryczny, więc sprawdzamy, czy on się podnosi.
podnosi, bo wiadomo, że koszty później takich napraw są dosyć wysokie, jeśli chodzi o całą elektrykę pojazdu. Po odpaleniu samochodu, czy wszystkie przyciski na kierownicy działają, sterowanie radia, tu nie będę włączał muzyki, aby nie wywaliło mi filmu o jakieś, wiadomo, muzyki nie autoryzowane. Sprawdźcie, czy wszystko z klimatyzacją jest ok, szczególnie jeśli to jest klimatronik, bo klimatronik ma to do siebie, że na przykład mogą się blokować elementy nawiewu pod tym względem, że nie otwiera prawidłowo nawiewu, jeśli na przykład przełączamy się z chłodzenia na szybę lub też chłodzenia na środek. Tutaj, jeśli widzicie, jak wyłączę szybę i nogi, to automatycznie przełączy się cały nawiew na środek i jest to mocno słyszalne. Podgrzewanie foteli też warto sprawdzić, jeśli oczywiście samochód jest w takie wyposażony, ale na zewnątrz jest dosyć duży upał, więc za dużo nie będę tu się podgrzewał. Czy samochód oczywiście odpala za pierwszym zareagowaniem na kluczyk i czy wszystkie kontrolki przede wszystkim gasną na desce rozdzielczej, jeśli chodzi o ciśnienie oleju i inne elementy. Teraz posłuchajcie trochę silnika. Czyli jeśli zweryfikujecie pracę silnika i nic tu nie zauważycie, że coś zbyt głośno pracuje, zbyt głośno stuka, warto na jakiejś stacji diagnostycznej pod pojazdem sprawdzić sobie układ tu, jeśli chodzi o instalację gazową, ponieważ jest to dosyć drogi element pojazdu, jeśli kupujecie go z już założoną instalacją. Jeśli coś tu będzie nie tak, jakieś elementy przetarte, to oprócz tego, że oczywiście jest to niebezpieczne, to są dosyć spore koszty wymiany takich węży, wymiany parownika od gazu i innych elementów. Dodatkowo zweryfikujcie cały układ jezdny, napędowy, czy nie ma tam jakichś niepokojących wycieków. Sprawdźcie wlew tutaj gazu, ponieważ tu mogą też pojawić się jakieś problemy, a jeśli to będzie, tak jak wiecie, do naprawy, to też jest spory koszt, także jeśli kupujecie samochód niezbyt drogi i starszy egzemplarz, to zwróćcie na to uwagę, bo nieraz koszty napraw mogą przydrożyć najzwyczajniej kupno samochodu. No i jazda próbna, oczywiście zakrętów jak najwięcej, sprawdźcie na odpowiednio wyboistej drodze, nie prościutkiej, tak żeby wszystko posprawdzać, czy te zawieszenie ładnie pracuje, czy nic się nie dzieje. Można tu zerknąć sobie na komputer, jakie spalanie on pokazuje, czy nie jest ono zbyt wysokie, jakieś niepokojące, bo wtedy może to sugerować o jakimś uszkodzeniu silnika. Niekoniecznie to może tak wyglądać, ale warto to sobie sprawdzić, zweryfikować, żeby później nie mieć problemów. Wybierzcie drogę bardziej krętą, nie autostradę, tak żeby zawieszenie tu trochę miało problemu, niekoniecznie musi to być jakieś przejechany odcinek 50 km, aby sprawdzić, czy coś tam nie skrzypi, nie stuka. Po zatrzymaniu się na światłach zwróćcie uwagę, czy obroty nie falują. Powinna wskazówka obrotomierza utrzymywać się w jednym i tym samym miejscu, żeby tu nie było jakichś oznak falowania obrotów, bo diagnostyka taka elementów, które odpowiadają za to, jest dosyć problematyczna i wymaga dosyć sporów, często nakładów finansowych. Także jeśli wszystko macie sprawdzone, możecie śmiało taki pojazd zakupić. Dajcie znać w komentarzu, jakie wy macie patenty na sprawdzenie samochodu, jakie wyposażenie macie, jeśli już zakupiliście swojego Forda w swoim egzemplarzu, czy też
tak jak u mnie to wygląda, czy może jakaś wersja bogatsza. Ja jeszcze mam tutaj podgrzewaną przednią szybę, czego nie pokazałem, ale sprawdźcie, czy ona działa, bo jeśli nie będzie to działało, no to macie tutaj możliwość jakiejś negocjacji ceny. Niekoniecznie to jakoś może wpływa na wiadomo jazdę, ale już możecie o cenie ponegocjować. Także zapraszam Was na inne odcinki, gdzie dużo więcej omawiam kwestii o Fordzie. Wyświetla Wam się odcinek, w którym omawiam 5 ciekawostek, o których mogliście nie wiedzieć właśnie o tym modelu. Serdecznie Was zapraszam także do subskrypcji kanału, tak aby nie przegapić żadnego odcinka. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!